tym odcinku przed nami dwa urządzenia firmy Tyndall Electronics, nieistniejącej już teoretycznie firmy, choć nie do końca tak jest. Urządzenia Nautilus, jedno jest wersja BA, drugie jest wersja B. Dokładnie o nich zaraz opowiem, czym się różnią. Wcześniej omawialiśmy wersję BA, czyli z automatycznym dostrajaniem cewki. Ja pokażę, jaka jest różnica. Tu jest wersja wcześniejsza B. Teoretycznie wersja wcześniejsza B jest bardziej pożądana, dlatego że różni się tym, że nie ma automatycznego strojenia cewki, tylko strojenie jest ręczne. Model BA został później wprowadzony po to, żeby wielu osobom, które nie za bardzo ogarniają takie rzeczy jak nastawianie wykrywacza, ułatwić życie. Tu mamy przycisk, naciskamy, nie ma regulacji. Poza tym, że jest automatyczne strojenie w wersji BA, to jeszcze nie ma strojenia oddzielnie dwóch kanałów, statycznego i dynamicznego. Czyli ustawiamy moc jednym pokrętłem. Tu w wersji starszej jest też podobnie, tylko że możemy rozdzielić moc sygnału na oba kanały. Tego już w nowej wersji nie ma. Oto jest na płytce ustawione na stałe permanentnie, nie ma możliwości regulacji. Po prostu to była jakaś automatyzacja urządzenia na życzenie użytkowników, natomiast minimalnie kosztem głębokości. Starsza wersja jest wersją głębszą. Tu oczywiście widzicie w wersji pod łokietnikiem ją zamocowaną. To jest wersja customowa przeze mnie zbudowana z mocowaniami. A od Armanda jest cały szaft, czyli cały stelaż, który tutaj założyłem. Natomiast pokażę w tym odcinku te dwa modele, dlatego że skupimy się na wersji B, czyli ręcznie ustawianej, zdecydowanie trudniejszej do ustawienia. Pokażę w kolejnym odcinku, jak ustawić tą cewkę i skalibrować. Natomiast ta wersja jest głębsza i przede wszystkim ma ręczne strojenie do cewki. To, o czym mówiłem w poprzednich odcinkach o Nautiliusie, w urządzeniach po prostu tego typu można było ustawić sobie cewkę. W nowych urządzeniach nie można ręcznie stroić cewki. Jeżeli cewka wraz z czasem, z temperaturą, z pogodą, tak jak w środku są te uzwojenia, one po prostu się gdzieś przesuwają, rozciągają od temperatury, od ultrafioletu, to wszystko pracuje w środku, w tej piance, czyli jest w żywicy zatopione, to ta cewka traci parametry. I urządzenie tego nie wie po prostu, bo czeka na jakiś stały sygnał, który jest od cewki na wyjściu i przyjmuje, że ten sygnał jest właściwym parametrem. Niestety następuje pewnego rodzaju przesterowanie, ja nie jestem elektronikiem w tym momencie, i cewka traci na osiągach i tracimy na głębokości. W tym urządzeniu, jako jednym z niewielu na rynku, możemy tą cewkę ręcznie ustawić. Jak pokażę to na filmie, jest to upierdliwe dość mocno, natomiast daje nam istotną przewagę nad innymi urządzeniami. Po prostu jesteśmy w stanie nad tym zapanować i bardzo precyzyjnie dopasować tą cewkę do urządzenia. I też wiemy po ustawieniu, czy cewka już się rozjeżdża i czy daje się ją skalibrować w tym momencie. W innym urządzeniu tego nie będziecie wiedzieli. Będzie wam się wydawało, że jest wszystko ok, będziecie tracili niesamowicie na osiągach. Tutaj jesteście w stanie, widząc po położeniu pokręteł obu strojeń, zobaczyć, czy cewka jest rozjechana, czy nie jest rozjechana i czy czeka was wymiana cewki. Czyli macie pełną kontrolę nad urządzeniem. Oczywiście z tego zrezygnowano. Dlaczego z tego zrezygnowano? Z tego powodu, że po prostu jest to dość ciężkie w obsłudze i wymaga paru czynności, które są na polu niewygodne. Ja pokażę, jaka jest różnica między tymi urządzeniami, a później w następnym odcinku pokażę, jak się stroi taką cewkę w tej wersji ręcznej, bo w automatycznej naciskamy tylko przyciski, mamy z głowy. Tutaj niestety trzeba się troszkę więcej pobawić. Poza tym musimy w pierwszej kolejności dostroić cewkę, później skalibrować urządzenie do gruntu i ustawić dyskryminację. Jeśli zmieniamy czułość, to ten proces strojenia cewki powinniśmy dla każdego nastawu czułości przeprowadzić oddzielnie. Także w epoce, kiedy wszystko jest na jeden przycisk i zautomatyzowane, takie rzeczy po prostu dla użytkowników nie są wygodne i większość ludzi po prostu nie ogarnia takich czynności i rezygnuje, bo gubią się po paru sekundach, jak to zrobić. Ja to pokażę. Wbrew pozorom nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać. Jak widzimy, tu jest wersja BA i tu kalibracja jest do gruntu automatyczna i brakuje dwóch pokręteł, które są w wersji poprzedniej. Wszystko jest w zasadzie to samo, czyli mamy kalibrację do gruntu, tu mamy kalibrację do gruntu, tu mamy dyskryminację, kalibrację cewki i tu mamy rozdzielenie na dwa kanały. W tym momencie to jest regulacja mocy na kanale statycznym, a to jest na kanale dynamicznym. Tego już tu nie ma, to jest automatycznie ustawione na płytce, jak widać. Tu jest czułość, podobnie jest czułość z obu stron, to jest wszystko to samo. Threshold, czyli sygnał tonu wiodącego. W zasadzie wszystko w tym momencie z tej strony jest praktycznie identyczne, nie widać różnicy. Natomiast różnica tak naprawdę znajduje się na przednim panelu. W przypadku tego urządzenia tu tylko naciskamy, ono się kalibruje i nie jesteśmy w stanie dokalibrować go precyzyjnie. Natomiast w przypadku wersji B, ja postaram się to wszystko pokazać, mamy tutaj przedni panel i na tym przednim panelu regulujemy sobie cewkę. Ja zaraz pokażę, jak tą cewkę się reguluje i dostraja i za każdym razem przy każdej zmianie czułości
powinno się to robić. To jest procedura, z tyłu jest też włącznik, który umożliwia tą kalibrację. No i kalibracji cewki dokonujemy tymi dwoma pokrętłami, możemy ją precyzyjnie dostroić. Wchodzimy w tryb kalibracji tym włącznikiem, który jest tutaj po środku. To jest po środku przełącznik i wchodzimy w tryb kalibracji. I ja pokażę, jak ta kalibracja wygląda, jak można precyzyjnie dostroić. Ta cewka, która jest 10-calowa, jest już rozjechana i niestety widać po ustawieniu pokręteł, że już jej żywotność zbliża się do końca. One są wypełniane pianką, więc prawdopodobnie niedługo ta cewka nie będzie się stroiła i będzie do wyrzucenia. Trzeba będzie ją wymienić. Urządzenie jest używane, natomiast na razie pracuje dość precyzyjnie. To właśnie ręczne ustawienie, z którego zrezygnowali producenci ówczesnych urządzeń, pozwala na naprawdę polepszenie osiągów całego wykrywacza. Dobra, zaczynamy od uruchomienia urządzenia. Ustawiamy sobie jakiś tam sygnał progowy, który słyszymy, i przechodzimy górnym włącznikiem w tryb strojenia cewki. Ważna jest rzecz, żeby wyłączyć tutaj autotune, ewentualnie jeszcze skasować ten sygnał, troszkę go ściszyć. I teraz słyszymy, że cewka jest przesterowana. O, przekręcając oba pokrętła na godzinę mniej więcej 10 widzimy, że ona w pozycji na godzinę 12 powinna być cicho, ale już jest przesterowana, znaczy, że ta cewka już ma problem z kalibracją. Teraz pytanie, czy da się ją po prostu skalibrować. Musimy tak ustawić teraz sygnał wiodący, żeby go było po prostu słychać. O. Kasując co jakiś czas z tyłu, słyszymy sygnał wiodący. I teraz kręcimy z jednym z pokręteł, najlepiej z R na początku, C później, aż sygnał zacznie narastać. Jeżeli słyszymy, że sygnał narasta, to musimy się zatrzymać w momencie przed samym narastaniem sygnału. O. I kasujemy. I podobnie jest z ustawieniem C. Cisza. Znajdujemy ten moment, w którym ten sygnał zaczyna wzrastać po prostu. Tak, jest cisza. Widzimy, że w lewo jest zupełna cisza. Nagle pojawia się dźwięk. O. I musimy być minimalnie przed tym sygnałem wiodącym. W ten sposób mamy skalibrowaną cewkę. Możemy przełączyć się już w normalny tryb na poszukiwania, ustawić sobie sygnał wiodący i w ten sposób kalibrujemy cewkę. Czyli szukamy progu, gdzie się pojawia dźwięk, czyli powoli przekręcając jedną i drugą gałką ustawiamy do takiego poziomu, kiedy zaczyna ten sygnał wiodący rosnąć. Kiedy on opada i się ścisza, kasujemy go ręcznie oczywiście co jakiś czas i szukamy miejsca progowego, w którym on zacznie po prostu wzrastać. Jeśli to jest to miejsce, to przed tym miejscem minimalnie kawałek się zatrzymujemy. I to na tym polega strojenie cewki. Oczywiście można później sobie włączyć autotune, wszystkie jakieś rzeczy dodatkowe i to zaczyna nam działać. Natomiast dla każdej czułości, dla innych rzeczy, zmiany dyskryminacji powinno się tą procedurę po prostu zmieniać. To jest dość niestety męczące i wymaga jakiejś już tam wiedzy i koncentracji. Natomiast daje nam to gwarancję, że urządzenie będzie naprawdę głębokie i będzie pracowało po prostu na granicy możliwości cewki, zestrojenia cewki. Tu po prostu stroimy ręcznie cewkę, gdzie wszystko w innych urządzeniach jest założone, że ta cewka jest cały czas sprawna i ma 99% sprawności i producent przewiduje taką wartość. I nie bierze pod uwagę tego, że ktoś uderzy tą cewką, że ta cewka poleży w ciepłym bagażniku i się zepsuje trwale, czy się rozjedzie, czy będzie dzisiaj ciepła, czy się zmienia temperatura na polu, jesteśmy rano, później jest coraz cieplej, zmieniają się parametry pracy. Nie, on sobie bierze jakąś średnią, żeby nie obciążać po prostu użytkownika taką procedurą. Tutaj natomiast mamy możliwość ręcznego dostrojenia. Co więcej, producent Nautiliusa podaje, że przez pierwszą godzinę, żeby dokonywać tego strojenia co 15 minut, czyli jesteśmy w stanie kompensować po prostu, jak się rozgrzewają uzwojenia w cewce, bo one jeszcze się rozgrzewają, to jest najśmieszniejsze, jesteśmy w stanie kompensować po prostu te zmiany i nie tracić parametrów pracy. Patrzcie, urządzenie z 70., 80. lat, tak przemyślane bardzo. Oczywiście przy współczesnym użytkowniku, który nie chce nic naciskać, tylko chce mieć automaty, żeby on najlepiej wyjmował sam monety i podawał do ręki, to się nie sprawdza. Jeżeli ktoś nie lubi dłubać, to go to przerośnie zupełnie. Natomiast w przypadku ludzi, którzy chcą się bawić takimi urządzeniami i wyciskać z nich maksimum możliwości, to urządzenie naprawdę jako jedno z niewielu, to jest urządzenie już archaiczne, daje taką możliwość. Zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w następnych odcinkach.